Witam Was z hotelu Cesar Talasso na Dżerbie, w którym spędzam urlop. Mamy grudzień, więc jest sezon zimowy, ale chciałbym Wam przedstawić ten hotel właśnie o tej porze roku. Wiadomo, część różnych atrakcji, jak baseny zewnętrzne chociażby, nie są czynne, ale zobaczycie, jak to w ogóle wygląda w zimie. Jak widzicie, za mną Pan coś też remontuje, więc widać, że jest to czas remontów, zima, ale nie przeszkadza to tak bardzo. Tu obok znajduje się też drugi hotel, Dżerba Aqua Resort, i co prawda jest to niby osobny obiekt, ale goście hotelowi zarówno z jednego, jak i drugiego hotelu mogą korzystać ze wszystkich atrakcji jednego i drugiego, bo każdy hotel ma swój osobny basen, ale też można korzystać z barów. Także mając opaskę all inclusive z jednego hotelu, możemy śmiało iść wypić sobie drinka w drugim. W obu hotelach znajdują się też baseny kryte, co jest bardzo istotne, jeżeli przyjeżdża się na Dżerbę zimą, bo wiadomo, że na basenach zewnętrznych może być zbyt chłodno. Zwiedzanie obiektu rozpoczniemy od wejścia do holu głównego. Pierwszą rzeczą, na którą zwraca się uwagę, jest bankomat, co jest dość wygodne, bo nie trzeba szukać go poza hotelem, jeśli ktoś potrzebuje gotówki. Dopiero dalej znajduje się recepcja, gdzie odbywa się zameldowanie i gdzie można załatwić wszystkie sprawy związane z pobytem. W tej części holu znajdują się również kanapy i miejsca do siedzenia, dzięki czemu hol pełni funkcję wspólnej przestrzeni do odpoczynku. Zaraz obok recepcji jest lobby bar, gdzie można napić się napojów alkoholowych, soków, kawy lub herbaty. Jest tu również mały sklepik z pamiątkami i podstawowymi rzeczami dla turystów. Warto jednak dodać, że ceny są tu raczej wysokie, więc na większe zakupy lepiej wybrać się poza hotel. Kolejnym miejscem, które warto zobaczyć, jest sala do palenia sziszy. To ciekawa atrakcja dla osób, które chcą spędzić czas w klimacie tunezyjskim i trochę się zrelaksować. Jest to osobne pomieszczenie, gdzie można spokojnie usiąść i spróbować aromatycznych smaków sziszy. Ceny są podane na miejscu, wszystko przygotowane z myślą o wygodzie gości. Przechodzimy teraz do basenu krytego. Woda w nim jest czysta, jednak dość mocno chlorowana, co nie każdemu może odpowiadać. Jacuzzi podczas mojego pobytu było nieczynne. Mimo to cały zakątek wodny i otoczenie tworzą przyjemną strefę relaksu, szczególnie po dniu spędzonym na zwiedzaniu. Niestety obiekt jest czynny tylko do godziny 18, więc warto mieć to na uwadze. Teraz zobaczymy, gdzie mieszkają goście hotelu Cesar Talasso. Zakwaterowanie odbywa się głównie w bungalowach oraz jednopiętrowych budynkach, w których pokoje znajdują się zarówno na parterze, jak i na piętrze. Miałem okazję zajrzeć do środka bungalowów i moim zdaniem wnętrza są nieco mniej przyjemne niż w pokojach hotelowych. Dobra, pokażę Wam teraz pokój. Nie przestraszcie się bałaganu, bo tutaj są rozpakowane torby, ale sam pokój wygląda tak. To jest pokój 3-osobowy, 2+1.
Łazienka. Tak wygląda prysznic. Taki w wannie. Oczywiście są szafy. No i taka mała toaleta z takimi zasuwanymi drzwiami. I jeszcze jest balkon. Taki nieduży, z widokiem na ogród. Wracamy jeszcze na chwilę do głównego budynku hotelu, gdzie pokażę Wam restaurację. Tym razem przy wejściu trafiłem na namiot Berberki. To taka ciekawa atrakcja przygotowana dla gości. Podczas mojego pobytu widziałem ją tam tylko raz. Przygotowywała tradycyjne tunezyjskie podpłomyki wypiekane na ogniu. Bardzo fajny lokalny akcent. Ça c'est du pain traditionnel de Tunisie, oui. Comment s'appelle? Kesra. Kesra. Dalej wchodzimy już do głównej sali restauracyjnej. Jest tu sporo miejsca, stoliki są rozstawione dość luźno, a obsługa jest bardzo miła i pomocna. Posiłki serwowane są w formule all inclusive w formie szwedzkiego stołu, więc każdy nakłada sobie to, na co ma ochotę. Część dań przygotowywana jest na świeżo na oczach gości. Były tu m.in. smażone ryby, naleśniki i inne potrawy robione na bieżąco. Nie brakuje też dań typowych dla kuchni tunezyjskiej, więc można spróbować czegoś lokalnego, a nie tylko standardowych hotelowych potraw. Wybór jest naprawdę spory. Różnego rodzaju sałatki, przekąski, dodatki, a także zupy, które pojawiają się codziennie. Jest również duży wybór owoców oraz deserów i ciast, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A to jest harissa, pasta z papryczek, chili, bardzo znana w Tunezji. Zdarza mi się kupować ją również w Polsce, tylko w Polsce sprzedają ją w tubkach. I powiem Wam, że jak będziecie tu i lubicie ostre smaki, to zdecydowanie warto spróbować, bo tu smakuje o wiele lepiej niż taka z tubki. Naprawdę super. Dodają ją tu prawie do wszystkiego. Ciekawostką było dla mnie wino. Okazało się, że jest produkowane w Tunezji. Przyznam, że byłem zaskoczony, ale smakowało całkiem dobrze. W restauracji znajduje się też ekspres, więc można samodzielnie zrobić sobie kawę. A dodatkowo jest zewnętrzny taras, gdzie można zjeść posiłek lub po prostu usiąść z tą kawą. Od czasu do czasu hotel organizuje również różne wydarzenia i atrakcje. Zdarzają się występy, muzyka na żywo czy symboliczne nalewanie szampana dla gości. Teraz przechodzimy do strefy basenowej w hotelu Cesar Talasso. Na terenie obiektu jest kilka basenów zewnętrznych. Jeden z nich to główny basen rekreacyjny, przy którym można wypocząć, a obok znajduje się płytszy akwen, idealny dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą bezpiecznie pluskać się w wodzie. Jest też basen ze słoną wodą, który daje nieco inny efekt kąpielowy niż klasyczna woda słodka. Cała strefa przy basenach jest bardzo dobrze zagospodarowana. Są leżaki, parasole i stoliki, więc w okresie letnim można wygodnie odpoczywać i cieszyć się słońcem.
Teraz przenosimy się do basenu w sąsiednim hotelu Aqua Resort, z którego goście hotelu Caesar Talasso mogą swobodnie korzystać. Basen jest przestronny i dobrze przystosowany do wypoczynku, dzięki czemu można tu spędzić czas relaksując się w wodzie lub wokół niej. Jest tu także boisko do gry w kule. To jedna z takich spokojniejszych form rozrywki, bardzo popularna zwłaszcza we Francji. Na terenie kompleksu działa również strefa spa, która znajduje się bliżej hotelu Aqua Resort. Oferowane są tu m.in. masaże, hammam oraz różnego rodzaju zabiegi relaksacyjne i wellness. Zabiegi nie są wliczone w cenę pobytu i są dodatkowo płatne, a ceny są raczej wyższe niż poza hotelem. Ja akurat z zabiegów nie korzystałem, więc nie będę oceniał ich jakości, ale warto wiedzieć, że taka opcja tutaj jest. W ramach spa dostępny jest również basen, z którego goście mogą korzystać bezpłatnie. Na terenie kompleksu znajduje się też aquapark, który w okresie jesienno-zimowym jest zamknięty. Jest za zimno na wodne atrakcje na świeżym powietrzu, więc w tym czasie prowadzone są prace konserwacyjne. Sam park jest całkiem spory i widać, że w sezonie letnim dzieje się tu naprawdę dużo. Latem przy pełnym obłożeniu i dobrej pogodzie to na pewno duży plus dla rodzin z dziećmi oraz osób nastawionych na aktywny wypoczynek. Na prawo od aquaparku zaczyna się hotelowa promenada, która prowadzi prosto na plażę. Spacer zajmuje mniej więcej 5 do 8 minut. Hotel ma dostęp do plaży, gdzie stoją leżaki należące do obiektu. W okresie jesienno-zimowym plaża wygląda raczej na zaniedbaną. Można znaleźć trochę śmieci, ale spacer po piasku nadal jest przyjemny. Podczas spaceru można natknąć się na wielbłądy i nawet pojeździć na nich, choć trzeba mocno negocjować cenę. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma tu żadnych regulacji ani zasad bezpieczeństwa. To nie Unia Europejska. Nikt nie sprawdza sprzętu ani nie dba o BHP. W moim przypadku źle zamontowane siodło spowodowało wypadek. Na szczęście skończyło się tylko kilkoma obtarciami i siniakami, ale mogło mieć tragiczne konsekwencje. Dlatego warto mieć dodatkowe ubezpieczenie i zachować ostrożność. Podsumowując mój pobyt w hotelu Caesar Talasso, ogólnie jestem zadowolony. Hotel oferuje sporo atrakcji, a zima to też dobry czas, jeżeli chcecie zwiedzać wyspę i odpoczywać spokojniej. W kolejnych filmach pokażę Wam miejsca, które odwiedziłem podczas tego wyjazdu, więc jeśli interesuje Was Dżerba i okolice, zostawcie subskrypcję, żeby niczego nie przegapić.